Witajcie w nowym roku 2024. Zrobić przepiękne fine arty, co? Nic szczególnego w zasadzie, nie jest to jakieś super wyjątkowe zdjęcie, które zdobędzie jakieś tam... Może zakręciłem trochę za bardzo, ale myślicie, może być fajne, ale jak się obrócimy tutaj, to mamy jedno drzewko. Zapraszam Was teraz na film, ale najpierw czołówka. Udało mi się ją jakoś skręcić. Dzień dobry! Witajcie w nowym roku 2024. Wy ten film pewnie zobaczycie tydzień później, ale ja nagrywam to dokładnie w nowy rok. Jest chwila po wschodzie słońca, niestety. No, tak jak patrzyłem na aplikację, nic nie wyjdzie ze wschodu słońca, bo niebo jest całkowicie zachmurzone. Zresztą zobaczcie, co się dzieje za mną, ale pojawiły się przepiękne mgły. Zatem idziemy do Lasu Bukowego i tak myślę sobie, żeby na długim czasie naświetlania zrobić przepiękne fine arty, co? No i oczywiście jakieś zdjęcia. Uwielbiam mgłę, uwielbiam, a akurat się trafiło w nowy rok, zatem jak taki będzie cały rok, takie piękne krajobrazy i takie możliwości wyjścia w teren, to ja się bardzo cieszę. Czego Wam też również życzę. Słuchajcie, mamy nowy rok 2024, jesteśmy o rok starsi, chociaż tak się nie czujemy oczywiście, nie? I udanych kadrów, wygranych konkursów, sprzętu jaki chcecie, wymarzonego albo tego niewymarzonego, i idziemy kręcić kolejnego vloga i parę zdjęć. 3 zdjęcia, 4 może wyjdą, to zobaczymy jakie kadry wyjdą, także dobrze, lecimy z tym. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, idąc sobie po drodze trafiłem na tego młodego dąba, na ten młody dąb, dobrze, o to chodzi, słuchajcie. No i mamy pierwszy kadr, tak jak widzicie teraz. Zobaczcie, aparat mam tak ustawiony, żeby zająć całego, znaczy pokazać w miarę całą okazałość tego młodziutkiego dęba. Zresztą dużo tu młodych dębów się przebija i jest ustawiony pionowo, czyli portretowy, jak widzicie, tak? Nic szczególnego w zasadzie, nie jest to jakieś super wyjątkowe zdjęcie, które zdobędzie jakieś tam super nagrody, ale zobaczcie, dobrze, wyświetlacz nam się wygasił lekko. ISO 160, no na tyle pozwala mi ta matryca, to jest mikro 4/3, słuchajcie, 2,5 sekundy naświetlania, f11 i troszkę ściemniłem ekspans, troszkę poniżej zera ustawiłem, jeśli chodzi o naświetlanie, z tego względu, że przy mgłach trzeba uważać, gdyż naprawdę mogą nam bardzo szybko prześwietlić zdjęcie. No i co, ustawiamy ostrość na ten, od tego dęba, 2 sekundy czas migawki, znaczy opóźnienia migawki, i zobaczcie. No moim zdaniem jest przepiękne. F11, słuchajcie, w zupełności daje nam przepiękny możliwość pokazania właśnie ostrości na całym kadrze. Zresztą, słuchajcie, jak z tyłu jest mgła, to nawet nie potrzebujemy chyba nawet takiej wysokiej przesłony. Zobaczymy, może zmniejszymy przesłonę do maksymalną, jaką nam da 3,5, nie,
F4 zrobimy sobie. Bojanek, chodź tu. Widzicie? I teraz czas naświetlania nas spadł do 1/10 sekundy. Proszę Cię, wyjdź mi z kadru, chodź. No i zobaczymy, jak teraz wyjdzie to zdjęcie. Tak, oczywiście naświetlamy na drzewo. 2 sekundy czas opóźnienia i no są prześwietlenia, także zmniejszymy sobie jeszcze czas naświetlania do 1/15 sekundy. O, tak będzie dobrze. I zobaczymy teraz, jak wyjdzie. O, dobra, zobaczmy sobie. Nie, wyszło jeszcze jedno zdjęcie, ok. Dobrze, zobaczmy sobie, jak ostre wyszło na całej długości. Słuchajcie. Elegancko. Elegancko. No dobrze, to nie będziemy takich dużych przesłon używać. Dobra. Słuchajcie, no to co? Zapraszam Was na to zdjęcie. Teraz. I co? Jak tam pierwsze zdjęcie? Jak na moje jest ok. Słuchajcie, idąc w teren, właśnie korzystając z takiej okazji, jaka jest teraz, że mamy piękną mgłę, może nie jest to taka mocna mgła, ona ma jakieś, ja wiem, zasięgu 300 metrów, ale trzeba korzystać z wszystkiego, co daje nam to, gdzie idziemy, słuchajcie. Także musicie nauczyć się patrzeć i szukać kadrów tam, gdzie inny człowiek ich nie zobaczy. Ja wiem, to jest trudne, bo tego trzeba się nauczyć, ale czasami lubiłem Was, dobra, ale czasami jakby to wam powiedzieć, czasami jak nauczycie się patrząc, przeglądając internet, patrząc na zdjęcia innych, na przykład fotografii lasu, ja zapatrzyłem się na miliony tych zdjęć, słuchajcie, i naprawdę szukasz inspiracji i wtedy znajdujesz, widzisz to, co inny fotograf zobaczył w tym miejscu, gdzie ty byłeś wiele razy, a ty tego nie zobaczyłeś. Może zakręciłem trochę za bardzo, ale myślę, że wiecie, o co chodzi, nie? Ja tak robiłem, słuchajcie, przeglądałem, ale kadr będzie. Przeglądałem ogromne ilości internetowych zdjęć właśnie z lasu i tak dalej. I powiem wam, że można nauczyć się. Można nauczyć się patrzeć. Kurczę. Dobra. Co by nie przedłużać, bo marudzę, nie? Robimy zdjęcie. Tu mam bardzo fajny kadr. Zresztą zaraz wam go pokażę. Spójrzcie. Spójrzcie na to. Czekajcie. Zmniejszymy sobie ISO do 100 i trochę sobie zmniejszymy widoczność. Dobra. O, zobaczcie, ten kadr będę chciał tutaj złapać. Jak myślicie, może być fajne, ale jak się obrócimy tutaj, to mamy jedno drzewko i piękną mgłę z górką. No kurczę, może być też fajnie. A z tej strony? A z tej strony mamy ścieżkę i również drzewka za mgłą. Dobrze, ja rozstawiam sprzęt i zobaczymy, co się uda zrobić. Zaraz będziemy robić zdjęcie. No dobra, moi mili, słuchajcie. Ten kadr ustawiłem na aparacie. Zresztą zobaczcie sami, jak to tu wygląda. O, w ten sposób ogniskową troszkę zwiększyłem, gdyż jestem troszkę oddalony od tego miejsca, ale zostawiłem na ISO 160, wiadomo, jak najniżej, plus 3 naświetlanie, 1/6 sekundy i F4 7.
Nie będę używał chyba większej przesłony. Aha, będę używał większej przesłony, jak będę chciał zrobić fajny kadr, fine art, ale to później porobimy. I co? Ostrość na... Chyba to też jest dąb. O, widzicie? No podoba mi się ten kadr. Najprostszy kadr, jaki tylko może być, słuchajcie. Ściana lasu z mgłą delikatną z tyłu. No coś pięknego. Dobrze. A teraz, moi drodzy, ustawimy się na ten kadr. Zobaczymy, co z tego uda się zrobić. Dobrze. Teraz zapraszam Was na to zdjęcie i za chwilę zrobimy następne. Dobra, moi mili, słuchajcie, obchodziłem to drzewo w tej we w te. W lewo, w prawo, z drugiej strony i to jest ścieżka, jest jakiś słupek, nie wiem co to jest za słupek, ale go, nie wiem, zostawimy czy nie zostawimy, zobaczcie. Taki kadr ustawiłem na aparacie. Mi się wydaje, że jest ok ten kadr. Jak myślicie? Zresztą zobaczycie na zdjęciu. Chodziło mi o to, żeby tą ścieżkę z tymi kałużami tak fajnie ująć tutaj, nie? No dobra, słuchajcie. ISO 160 standardowo, przesłona f4 i teraz zmniejszymy sobie czas naświetlania. Tutaj jest dużo nieba, więc wydaje mi się, że zrobimy na minus gdzieś tak 1/125 sekundy czas naświetlania. No zobaczymy. Ostrość ustawiamy oczywiście na drzewo. Słuchajcie, pierwszy strzał i już mi się podoba. Dobra, zobaczmy jak to wyszło z ostrością. Z tym zdjęciem. Dobra. Jest ok. Jest ok. No, podoba mi się. Dobra, spójrzcie. Jak niewiele potrzeba do szczęścia, nie? Sorry za takie ale jeszcze nie umiem ustawiać dokładnie tym gimbalem tutaj. Spójrzcie, niewiele potrzeba do szczęścia. A może zrobimy sobie odbicie w wodzie, ale to poszukamy innego strumienia. Dobra, zapraszam Was na zdjęcie i lecimy dalej. Nie wiem, czy słyszycie, ale kruki się drą. Chyba tylko my jesteśmy tutaj na tej ścieżce. Ale dobra, niech się drą. Uwielbiam kruki. Uwielbiam te ptaki. Cieszę się, że żyją po tym Sylwestrze, no bo szkoda gadać. Znacie mnie, znacie moje zdanie na ten temat, ale nie będę mówił, bo to nie jest kanał o tym. Zaprowadzę Was teraz, właśnie chciałem wam powiedzieć, jedziemy koło stawu. Zobaczymy, czy uda tam się coś zrobić, zdjęcie, a jak nie, to pójdziemy do Alei Dębowej. Słuchajcie, to są takie dęby, to jest chyba Aleja Dębów Młodzieży, coś takiego.
Pewnie teraz się wyświetla u Was na monitorach czy tam ekranach, co to jest za aleja. I tam zrobimy zdjęcie. Pamiętam, że tam latałem dronem na pewno i jesienią robiłem przepiękne kadry właśnie tych dębów. Zobaczymy jak się uda. Czy się uda, czy się nie uda. O, sójka, cieszę się, że żyje. A jak nie, to zobaczcie, nie? Nie widzicie mnie. Zobaczcie, słuchajcie za mną. Jaka piękna alejka. Zobaczymy. Ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o zupełnie jakąś inną. Zatem idziemy najpierw w jedno miejsce na przystań, a potem na dęby i będziemy wracać. Wiem, obiecałem Wam fine arta. Zrobimy go innym razem. Chociaż może się jeszcze uda go zrobić. Dobra. Lecimy dalej. O, zobaczcie. Kaczki mnie odwiedziły. Dobrze. Słuchajcie, tym razem ustawiłem kadr o taki tutaj. Zobaczcie. Chociaż może taką ogólną panoramę tego zrobimy, jak myślicie? Też daleko za mgłą są, a tutaj nie mam pierwszego planu, zobaczcie, żeby coś zrobić. Jest tylko lina od Wake Parku. Ale dobra, zajmijmy się tym kadrem, słuchajcie. Zobaczcie. Kadr wygląda w ten sposób. O. Zrobiliśmy równo przecięcie, także kadrowanie nie jest na, jak to w standardach nas uczą, na jedną część ekranu, na drugą część ekranu, tylko jeśli chodzi na przykład o kadry typowo nad wodą, to można sobie pozwolić na kadrowanie równo w połowie. I co my tu mamy? Słuchajcie, z tej strony mamy bardzo fajne drzewa odbicia, a z tyłu pokazuje się mgła i jest z tyłu. Dobrze, ISO standardowo 160, słuchajcie, ale przesłonę zwiększyłem do 10, więc mamy do 11 i mamy 1/10 sekundy. Zobaczymy, co da się zrobić z tego. Robimy zdjęcie, oczywiście delay 2 sekundy. Pięknie, ale kusi mnie, bo zabrałem ze sobą dzisiaj filtr ND. Kusi mnie, żeby zwiększyć jeszcze czas naświetlania do jakichś 2-3 minut, żeby to odbicie było ten. Dobra, zobaczymy, zrobimy tak. Dobra, ja zakładam sprzęt, a Wy zobaczcie to zdjęcie. Dobrze, moi mili. Mam tyle materiału z tego wypadu, że na tym zdjęciu zakończymy część pierwszą tego filmu, a druga część, też dosyć spora i parę fajnych kadrów, już za tydzień. Także zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.